Cześć, witam, mam na imię Hubert. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak wybudować bardzo fajną, tanią skrzynię, nietypową. Ta skrzynia w moim przypadku będzie przeznaczona na drewno, ona będzie stała koło kominka. Ta skrzynia ma być wielofunkcyjna, ona ma nie tylko ładnie wyglądać, służyć mi jako skrzynia na opał, ale także ma być stolikiem kawowym, gdzie będę mógł sobie postawić na przykład kubeczek kawy, herbatki lub nawet i drineczka na wieczór. Z materiałów, których tu będę używał, to są materiały, które tu już posiadam, materiały, które zebrałem z rozbiórki mebli, płyta zwykła, meblowa, sklejka wiórowa. Jedynym materiałem, który zakupiłem, to są właśnie takie oto listwy, lakier, farba, elementy dekoracyjne. Koszt myślę, że w granicach 50 euro się wmieszczę. Sądzę, że efekt będzie zadowalający. Z takich oto płyt zrobimy, obudujemy skrzynię. Z takich oto listów zrobimy ramki. Z kawałków gałęzi potnę je na grubość 2 cm. Plastry przykleję lub przybiję. Zobaczymy, na co się będzie trzymać. Wszystko pomalujemy, polakierujemy. Jeśli chcecie widzieć, jak to się robi, zapraszam na film.
Tak, widzicie, mam już gotową skrzynkę. Wszystko zostało przeszlifowane. Aby to wszystko było wyrównać, to nie jest wszystko równe idealnie, ale jest w miarę wyrównane. Są tylko te większe plastry. Mam poziom, trochę w niektórych miejscach mam no, spadek, ale sądzę, że to nie przeszkadza efektowi końcowemu. 80 prawie 5% plastrów musiałem niestety przybić się właśnie gwoździem. Są przybite, jak i położone na klej. Podczas szlifowania taką właśnie oto szlifierką, dość spora, ona ma dość sporą moc. Niestety mniejsze elementy no, wyrywało, także musiałem przymocować to na gwoździe. No, mógłbym to też robić wszystkimi gwoździami od dołu, ale no ciężko byłoby mi trafić, a nie chciałbym, żeby tu przebijały mi jakieś dziury albo inne niepotrzebne, no, jakieś drzazgi. Następnie wszystko przejechałem papierem ściernym, bardzo drobnym. Nie wiem, tu mam 120 wygładziłem. No i uzyskałem właśnie taki oto efekt. Sądzę, że jest wystarczający. To ma być skrzynia do drewna, a nie Bloodstone. Tak więc teraz kolejną rzeczą, którą wykonam, będzie pomalowanie tej oto ramki na taki oto kolor. Chciałbym uzyskać ciemny brąz. Pewnie położę kilka warstw, a następnie wszystko pomaluję, wszystko polakieruję. Właśnie jeszcze nie wiem, albo to zrobię takim lakierem, albo trwalszym. Zobaczymy. Także nałożymy klej, zrobimy ramki, boki. Dobrze. Tak więc, jak widzieliście, została położona ostatnia warstwa lakieru. Radziłbym właśnie lakier kłaść właśnie w takiej pozycji, nie aby ściany malować na pionowo, tylko na płasko, ponieważ nie będzie żadnych zacieków. Jeśli da się nadmiar lakieru, to ten cały lakier, który jest za dużo, spłynie pomiędzy właśnie te plastry. Nie będziemy wtedy widzieć żadnych zacieków. Oczywiście trzeba to przynajmniej przez najbliższe 2-3 godzinki kontrolować, zanim farba wyschnie. Ja na pustce mam napisane, że farba schnie około 3 godzin. Już można powiedzieć, w miarę jest sucha, ale oczywiście następne malowanie, znaczy tu już nie położę, ale żeby pomalować na kolejną stronę, będę musiał poczekać przynajmniej jeden dzień dla pewności, żeby to wyschło. Oczywiście w temperaturze no, w miarę pokojowej, aby nie było zbyt minusowej temperatury, czyli nie było minusowej temperatury. Dobra, pamiętajcie, żeby nakładać właśnie na deski wzdłuż. No, co tu jeszcze mam powiedzieć? No to tyle. Jak skończę całość, pokażę Wam, jak wygląda cała skrzynia pomalowana, a potem zajmiemy się dekoracją. Tak jak widzicie, skrzynia już jest gotowa.
w 98%. Brakuje tylko zamocować siłowników, tak aby skrzynia w razie czego upadku nie spowodowała żadnego tam urazu albo coś. Jak pewnie tego nie wiecie, ale naprawdę pokrywa jest naprawdę ciężka. Plastry są grube 2 cm. No i niektóre są, no, może nie wiem czy są ciężkie czy nie, ale w sumie łącznie to jest naprawdę ciężka pokrywa. Wszystko jest polakierowane, zużyłem do tego całą puszkę lakieru. Praca jest naprawdę czasochłonna, cięcie, dopasowywanie, następnie malowanie, lakierowanie. Jest tutaj 4 warstwy lakieru, a nawet i może być 5. W sumie już teraz nie pamiętam ile razy to już lakierowałem. No, szynkę robiłem już kilkanaście dni, można powiedzieć, że około 2 tygodni. Nie zalewałem tego żywicą, ponieważ no, nie robiłem tego nigdy, a nie chciałem tego akurat testować na tej oto skrzyni. Z tego co się orientuję, wiem, że żywica musi, jeśli drewno zalewane żywicą musi mieć też pewną jakąś wilgotność. Mokre drewno może powodować tam zagotowanie czy coś. Nie chciałem tutaj mieć jakichś problemów z tym, ponieważ no tyle pracy, żeby poszło na marne, no to ja dziękuję. Efekt akurat mnie zadowala, bo to się Wam nie podobać. Jeśli Wam się podoba, sami możecie taką wykonać. Tak jak widzicie, nie trzeba wylewać żywicy. Pewnie powiecie, że brud będzie wchodzić w środek, no ale odkurzać, dom odkurzamy co jakiś czas, także przejechanie co jakiś czas szczotką, końcówką ze złosiem, wyciągnięcie tego kurzu, który tu się osiądzie, to żaden problem to nie jest. Co tu Wam jeszcze mogę powiedzieć? Są pewne detale, które mogą się doczepić o wykończenie. No drażnią mnie akurat tylko te 2 punkty, których nie zamaskowałem. No zapomniałem w sumie o nich po wkrętach. Mogłem w sumie także je wkręcić od tyłu, tak aby nie byłoby ich widać. Uchwyt można było zmienić na czarny. Zawiasy mam złote, także z tyłu złote. Kolorystycznie myślę, że się podobają. Wykończenie w środku, jak widzieć, może nie jest idealne. Pamiętajcie, że to wszystko jest wykonane ze materiałów, które no może odpady, no płyta meblowa, która ze starej szafy została wykręcona. Z tyłu tylnia ściana jest zrobiona ze desek z palet. Wszystko materiały praktycznie jest używane z drugiej ręki. Jedynie co kupiłem, to są nowe, to są takie listwy właśnie. Listwy, czyli ramki przykręcone do płyty i na to do środka są umieszczone te plastry. To tyle. Koszt niewielki. Myślę, że wydałem na taką skrzynkę około, nie wiem, 35 euro maksymalnie, jeśli chodzi o kupione produkty. Resztę wszystko miałem tutaj swoje na miejscu. Także koszt niewielki, no ale pracy trzeba było dużo wykonać. To tyle. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka i subskrybujcie. A teraz zapraszam na kilka zdjęć, jak to wygląda.